Odkąd sięgam pamięcią, zawsze marzyłem o posiadaniu motocykla. Za młodu pożyczałem od kolegów motorynki, Simpsony czy Komary i jeździłem po okolicy, ale na tym kończyła się moja przygoda z motocyklami. Pragnienie posiadania swoich własnych dwóch kółek nasiliło się w czasach liceum oraz studiów, gdy poznałem Kacpra, który w przeciwieństwie do mnie wychowywał się w rodzinie motocyklistów i zjeździł już pół Europy na jednośladach. Raz nawet zabrał mnie w 200-kilometrową przejażdżkę swoją Hondą Varadero, co było dla mnie punktem zwrotnym. Postanowiłem, że muszę wreszcie zrobić uprawnienia i zacząć jeździć. Przejście ze słów do czynu z różnych powodów trwało kilka lat, ale w końcu w 2016 roku zrobiłem prawo jazdy kategorii A, by na początku następnego roku kupić swój pierwszy motocykl. Cały sezon spędziłem na nauce jazdy i uczeniu się prawidłowych odruchów, żeby w następnym roku móc bezpiecznie planować dłuższe podróże, takie jak na przykład wyjazd na Bałkany. Od początku tego roku zacząłem przygotowywać plan wyjazdu. Oznaczało to dziesiątki godzin spędzone na mapach Google, TomTom, geoportalach krajów bałkańskich, Wikilog, a nawet na YouTube w poszukiwaniu inspiracji. Mając gotowy plan podróży, musiałem znaleźć co najmniej jednego kompana. Naturalnym kandydatem wydawał się Kacper, który jednak miał w planach operację łokcia na miesiąc przed wyjazdem, a jego KTM zmagał się z bolączkami, których naprawy nie podejmował się autoryzowany serwis. Na domiar złego nie byłem pewien, czy firma, u której zamówiliśmy rogala i sakwy motocyklowe, wyrobi się z realizacją zamówienia. Nie wiem jakim cudem, ale udało się nie tylko naprawić KTM-a czy mieć się w co spakować, ale łokieć Kacpra nadawał się do jazdy. Co więcej, znalazłem kolejnego chętnego na pierwszą bałkańską przygodę, Marcina i jego Hondę Africa Twin. Dnia 21 kwietnia 2018 roku mogliśmy wyruszyć na wyprawę. Z pewnym niedowierzaniem wsiadałem rano na motocykl. Planowany od miesięcy wyjazd właśnie dochodził do skutku, a do tego mieliśmy dobrą pogodę, która jak się później okazało utrzymywała się przez cały wyjazd. Wyruszyliśmy o 8 rano drogą 992 w stronę Słowacji. Przejeżdżałem nią wielokrotnie, ale za każdym razem podziwiam Beskid Niski tak, jakbym był tutaj po raz pierwszy. W okresie wiosennym, gdy natura budzi się do życia, wrażenie jest jeszcze większe. Na odcinku Krępna-Orzenna można zobaczyć 3 znaki informujące o obecności rysiów, wilków oraz niedźwiedzi, które przypominają nam o tym, że to my jesteśmy gośćmi na tych terenach.
Do pokonania w pierwszym dniu mieliśmy nieco ponad 600 asfaltowych kilometrów po Polsce, Słowacji i Węgrzech. Po 50 kilometrach wjechaliśmy na terytorium naszych południowych sąsiadów. Wybieraliśmy te mniej uczęszczane i kręte drogi, przy których regularnie zatrzymywaliśmy się, żeby móc podziwiać widoki. Po niecałych 200 kilometrach nie wytrzymało pierwsze lusterko. Ej, lusterko mi się u***ało. Na szczęście Marcin nie zauważył i mogliśmy dokonać pierwszej naprawy. Oczywiście trytytkami. Późnym popołudniem udało nam się dojechać do jeziora Balaton, gdzie spędziliśmy pierwszą noc w namiocie. Drugi dzień zaczęliśmy od zła koniecznego na motocyklu, czyli od autostrady. Od Chorwacji dzieliły nas 2 godziny, które chcieliśmy mieć jak najszybciej za sobą. Po przekroczeniu granicy zjedliśmy śniadanie i kontynuowaliśmy jazdę bardziej krętymi drogami. Here I come, here I go. Here I move, here I go. Here I come, here I go. Here I move, here I go. Następnie mieliśmy do wyboru albo jechać do Rijeki, żeby zobaczyć morze, albo zwiedzić Park Przyrody Żumberak-Samoborskie Pogórze. Wybraliśmy drugą opcję i nie żałujemy, bo jak zaraz zobaczycie, było warto. Przez park prowadzi wiele mało uczęszczanych, krętych dróg, które mają do zaoferowania niesamowite widoki. Here I come, here I go. Here I move, here I go. Lekko głodni i zmęczeni dojechaliśmy do miasta Karlowacz, gdzie planowaliśmy nocować. Tego dnia poczułem na własnej skórze, jak podróżowanie motocyklem różni się od innych form turystyki. Właściciel jednej z restauracji, w których jedliśmy obiad o kolację, z własnej inicjatywy przyniósł nam do stołu do spróbowania swoje własne wino, ciasta, a nawet przygotował nam kanapki na drogę. Pozytywnie zaskoczeni i z pełnymi brzuchami nielegalnie rozbiliśmy obozowisko u zbiegu krystalicznie czystych rzek, Korany i Mreżnicy.
Wstałem nieco wcześniej niż reszta ekipy, ponieważ byłem umówiony rano na wymianę opon na bardziej terenowe. Zeszło mi trochę dłużej niż myślałem. Zdążyłem porozmawiać z wulkanizatorem oraz z niemieckim emerytem o życiu na Bałkanach, o wojnie oraz o tym, że rzeki, w pobliżu których spaliśmy, są tak czyste, że woda z nich nadaje się bezpośrednio do picia. Po zrobieniu sobie zdjęcia ruszyliśmy w stronę Parku Narodowego Jezior Plitwickich. Svi bi htjeli pare, ali ne vole radit. Najlakše je tuđim gloginje mlatit. Ajoj, ne može nam pomoć ni Dalaj Lama. Ajoj, zemlja mala, a puna hajvana. Bojimo se motike, a htjeli bi hljeba. I čekamo da euri padaju s neba. Ajoj, dal će ikad doći bolji dani. Ajoj, život prolazi nam u banani. Kada si kokuz onda neće ni ljubav. Zaobilaze me žene ko da sam glupav. Ajoj, nisam lijep niti poseban. Ajoj, niti kreditno sposoban. Svaka prvo pita kolika je plata. Da li vraćam kredit, je li velika rata. Ajoj. Okazało się, że nie był to jednak zbyt dobry pomysł. Trasy, które tworzyłem jeszcze w Polsce, były przejezdne na mapie, ale w wielu przypadkach okazywało się, że drogę trasował nam szlaban lub powalone drzewa, przez które nie sposób było przejechać. Udało mi się jednak przetestować opony w lekkim terenie i nabrałem do nich trochę zaufania. Pare nisu problem, para nema. Tu nema nikakvih dilema. Ovdje se ne zna ko pije, ko plaća. Ne možemo protiv svojih gena. Po 2 godzinach wycofaliśmy się z tych rejonów, nie chcąc ryzykować mandatu za ignorowanie zakazu ruchu. Obraliśmy za cel widoczną na ujęciu górę Plieszywice. Widać z niej obiekt 505, czyli byłą jugosłowiańską bazę lotniczą Željava. Stigni malo uzde draga, pravo si troškali, pa sutra ćeš mi kukat kako opet nešto fali. Povuci malo ručnu, bo ona ne padaju s neba. Vazda si u šopingu, vazda nešto treba. Bona pato ohani, stani ba na loptu, da znaš da tako nećeš moći u Evropu. Tebi nikad dosta uvijek fali. Uwaga! Gałęź. Zaczęliśmy podjazd szutrową drogą od strony miejscowości Zaklopacza. O k***a, no kot. Od czasu do czasu zmagaliśmy się ze zwisającymi gałęziami i małymi powalonymi drzewami, które na szczęście nie stanowiły dla nas przeszkody nie do pokonania. Byliśmy prawie na samym szczycie, ale jak się okazuje, prawie robi wielką różnicę. Ostatnie metry drogi zagrodziło nam powalone drzewo, którego nie mieliśmy jak objechać. Jak się później okaże, natura pokonała nas nie po raz pierwszy. Zjechaliśmy więc do drogi i pojechaliśmy zobaczyć bazę lotniczą z bliska.
Chyba nie ma motocyklisty, który będąc tutaj nie przetestowałby swojej maszyny na ponad 2-kilometrowym pasie startowym. Oczywiście nie byliśmy wyjątkiem. Uważajcie jednak na kratery po bombach. Przejedźcie pierwszy raz spokojnie i zobaczcie, czy drag race będzie bezpieczny. One bottle of rakia, it's hard to get drunk. I got bottleless dunk. This is Balkan funk. I sing my song loud, but I ain't punk. This sounds not a drunk. This is Balkan funk. Baza to nie tylko pas startowy, ale również kompleks bunkrów ukryty pod górą, na którą wjeżdżaliśmy. Jej budowa rozpoczęła się w 1948 roku i trwała 20 lat. Kosztowała Jugosławię 6 miliardów ówczesnych dolarów, co było jednym z największych projektów wojskowych w dwudziestowiecznej Europie. Baza była projektowana tak, żeby wytrzymać wybuch bomby atomowej bezpośrednio nad nią. Nie daliśmy rady wjechać do środka motocyklami, więc nagrywaliśmy posiłkując się jedną małą latarką. Trzeba było uważać, bo łatwo zgubić drogę w ciemnym labiryncie korytarzy. Na szczęście turyści zostawili wskazówki do wyjścia, aż mi się przypomniała zabawa w podchody z dzieciństwa. Z bazy pojechaliśmy prosto do Bośni i Hercegowiny. Balkan, do you hear this sound? Check it out, man, Billy Bum Reggae Man. Pay attention to this critical sound. Check it out, man, Reggae Man, don't get down. Balkan, Balkan, do you hear this sound? Check it out, man, Billy Bum Reggae Man. Pay attention to this critical sound. Przed miastem Bihać naszą uwagę zwróciły kamienne posągi ustawione pionowo na wzgórzu. To miejsce pamięci Garawice, gdzie podczas II wojny światowej miała miejsce masakra ludności serbskiej przez chorwackich ustaszy. Na Bałkanach jest niestety bardzo dużo miejsc splamionych krwią tysięcy ludzi. Po chwili dla motocykla wróciliśmy do Chorwacji. Nocleg przy rzece Una sprawił, że jeszcze długo słyszeliśmy szum wody w uszach, towarzyszący nam przez całą noc. Zdecydowanie ciszej było oglądać rzekę z dystansu. Zaraz za granicą wjechaliśmy znowu w teren. Kolejnym punktem naszej wyprawy był szczyt Ozebli. Jednak im wyżej byliśmy, tym więcej śniegu mieliśmy po drodze.
Środek wiosny to jednak nie najlepszy moment na zdobywanie tej góry na motocyklu. Pewnie Marko, ze strony śniegiem po oczach, uśmiecha się teraz z politowaniem, ale mój Faustrom stał tak bez żadnej nóżki. Kacper próbował jeszcze przejechać pierwsze zaspy, ale później grząski śnieg był już po kolana i musieliśmy wrócić niżej. Postanowiliśmy, że będziemy prowadzić nierówną walkę z naturą na tyle, na ile będziemy mogli. Na koniec dnia przejechaliśmy szutrami wzdłuż linii kolejowej łączącej Otricz z Kninem. Jesteśmy na szczycie świata! Takie widoki mamy codziennie! Ten szczyt świata to okolice źródła rzeki Zermania, a w międzyczasie urwało mi się drugie lusterko. Washington DC, you know digital monkey style. Jump to the beat and keep it mobile. Straight from the head, I'm coming like an X-File. You die, pick it up, we dance before we say bye bye. Po zatankowaniu motocykli w Kninie pojechaliśmy do Cetiny. A co w Cetinie jest najładniejszego? Oczywiście źródło rzeki Cetina. Nie wiadomo jaką ma ono głębokość. Eksplorowalne dno znajduje się około 120 metrów pod lustrem wody, ale schodzenie niżej jest zbyt niebezpieczne. Przy wyborze miejsca do rozstawiania namiotów przemilczałem jedną rzecz. Cetina jest biegunem ciepła i zimna na Chorwacji. Roczna amplituda temperatur potrafi sięgać 70 stopni Celsjusza. O ciepłej nocy nie mieliśmy więc prawa marzyć. Rano termometr wskazywał 4 stopnie. Co prawda, gdy wzeszło słońce, momentalnie zrobiło się ciepło, ale wyjeżdżaliśmy przemarznięci do kości. Myślę, że chłopaki nie mieli mi jednak tego za złe. W nawigacji miałem ustawione schronisko Brezovac, znajdujące się u podnóży najwyższego szczytu Chorwacji, Dinary. Znalazłem tę trasę na Wikilog
i okazała się ona strzałem w dziesiątkę. Niestety ostre słońce sprawiało, że regularnie spoglądałem na telefon, żeby sprawdzić, czy jedziemy w odpowiednią stronę. W międzyczasie niepostrzeżenie zacząłem podjazd po bardzo kamienistej drodze. Nie zorientowałem się, że jadę zbyt wolno i to na pierwszym biegu. Brak doświadczenia sprawił, że próbowałem utrzymywać prędkość, zamiast szybko wrzucić wyższy bieg, odkręcić manetkę i dać się prowadzić motocyklowi. Skończyło się to tak. Kamera spłaszcza obraz, ale było tak stromo, że musieliśmy we dwójkę pomagać Marcinowi ruszyć po tym, jak się zatrzymał po moim paciaku. Odpowiednio zabezpieczyłem motocykl przed upadkami, więc szkody były znikome. Kontynuowaliśmy jazdę do schroniska, napawając się widokami, zresztą popatrzcie sami. Na śniadanie jedliśmy bigos, a podczas drogi powrotnej widzieliśmy rosomaki. Przed południem wjechaliśmy do Bośni przejściem granicznym w Strmicy. Niedaleko po tym ujęciu zapełniłem kartę pamięci w kamerze, więc nie nagrałem niesamowitej trasy, która prowadziła od Kamenicy przez Veliki Cvijetnic, zieloną granicą na Chorwację, do Doljani,
oraz znowu zieloną granicą do najpiękniejszej bośniackiej wsi Martin Brod. Była to jedna z najbardziej malowniczych tras, jakie przejechałem w życiu. Nie pokonałbym jej, gdyby nie doświadczenia z dzisiejszego Paciaka, bo było jeszcze bardziej stromo przy podjazdach. Chętnie kiedyś przejadę się nią jeszcze raz. Po zjedzeniu obiadu i podziwianiu Martin Brod z góry pojechaliśmy do Liwna okrężną leśną drogą, na której dobiłem zawieszenie tak, że kawałek błotnika zaczepił się o płytę pod silnik. Uniemożliwiał mi on jazdę, więc musieliśmy go odciąć. Na szczęście mieliśmy czym. Zajęło to nam niestety wiele czasu. Wyjechaliśmy z lasu po zmroku, mając mało paliwa. Nie wiem jakim cudem udało nam się przejechać 100 km na rezerwie, z czego kilkadziesiąt pokonaliśmy szutrami, w międzyczasie błądząc wśród dróg, których nie było na mapie. Na szczęście chwilę przed północą zameldowaliśmy się w Liwnie. Miejscowi pomogli nam znaleźć hotel. Mogliśmy wreszcie się umyć w ciepłej wodzie i zasnąć w wygodnym łóżku. Poprzedni dzień tak nas zmęczył psychicznie i fizycznie, że zdecydowaliśmy się nie pokonywać całej trasy z nawigacji. Lukomir zostawimy sobie więc na następny raz. Pojechaliśmy chwilę szutrami od jeziora Ramsko do miejscowości Sowici, by następnie pojechać drogą bezpośrednio do Sarajewa i poszukać jakieś miejsce do spania. Niestety zakupiona w Liwnie karta pamięci została uszkodzona i nie mogłem z niej zgrać filmów z tego ani z następnego dnia. Popołudnie i wieczór spędziliśmy na testowaniu miejscowych restauracji i kawiarni oraz na pieszej przechadzce po Starym Mieście. Z zakorkowanego od rana Sarajewa pojechaliśmy na wznoszący się ponad kilometr nad miastem szczyt Trebewicz, z którego mieliśmy bardzo dobry widok na aglomerację Sarajewa, jak również na Bielasznicę, na której podczas zimowych Igrzysk Olimpijskich w Sarajewie w 1984 roku rozgrywano konkurencję narciarstwa alpejskiego. Podjechaliśmy również pod ruiny toru bobslejowo-staneczkarskiego. Ostatnim wspólnym offroadowym odcinkiem była droga kolejowa z Sarajewa do Pale. Kto będzie miał okazję być w tych okolicach Sarajewa, musi się nią przejechać. Niesamowite wrażenie robi urwisko po jednej stronie oraz wiele tuneli po drodze. Niestety, trasa okazała się nieprzejezdna z powodu braku mostu, co nas zmusiło do zawrócenia. W tym miejscu rozdzieliliśmy się. Ja z Kacprem wróciliśmy przez Chorwację, Węgry i Słowację do Polski, natomiast Marcin kontynuował sam podróż po Bałkanach. W nocy udało nam się dojechać do Budapesztu, skąd następnego dnia mieliśmy do zrobienia jedynie 400 km. Moja pierwsza bałkańska przygoda dobiegła końca i już się nie mogę doczekać następnych, bo Bałkany to prawdziwa Mekka dla motocyklistów.